Nasze materiały napędza Ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Pierwszy Gothic ukazał się na półkach sklepowych 15 marca 2001 i z łatwością zagarnął sobie serca niemieckich graczy. Dla jego twórców, studia Piranha Bytes, oznaczało to wielką ulgę. Projekt, w który ekipa włożyła tyle serca i dla którego była gotowa tak wiele poświęcić, okazał się umiarkowanym sukcesem, a więc jej członkowie mogli spokojnie pójść na zasłużone urlopy. Dla firmy nadszedł jednak wkrótce czas wkroczenia w dorosłość. Trzej studenci z Oldenburga, motor napędowy Gothica, wrócili do swoich poprzednich zajęć, a małe bochumskie studio musiało opracować strategię na przyszłość. Wydzieliły się dwie ekipy. Grupka nazwana ekipą drugą powoli pracowała nad shooterem science fiction, podczas gdy ta określana mianem pierwszej chciała rozwijać markę Gothic. 11 deweloperów pod kierunkiem Alexa Brüggemana i Stefana Newla rozpoczęła pracę nad nowym projektem w maju 2001, półtora miesiąca po premierze pierwszej odsłony. W czerwcu na kilku forach pojawiła się informacja o tym, że powstaje dodatek do Gothica. Deweloperzy poprosili fanów o sugestie, a następnie zebrali je w wielkim repozytorium i rozpoczęli dogłębną analizę. Wiedzieli, że w Gothicu wiele rzeczy można było zrobić lepiej, często niewielkim wysiłkiem, a więc tym razem chcieli mieć pewność, że niczego nie przeoczą. Brali pod uwagę wszystko, od drobnych sugestii co do sterowania czy balansu gry, przez pomysły na dodatkowe umiejętności bohatera, przedmioty, lokacje, aż po całe rozwiązania fabularne. Każdy popularniejszy wśród fanów pomysł był weryfikowany pod względem wykonalności w rozsądnym czasie i, o ile wydawał się możliwy do zrealizowania, zatwierdzany. Wszystkie fakty wskazują na to, że początkowy pomysł na standardowy dodatek wpinający się w fabułę podstawowej gry szybko ewoluował w coś większego, a projektowi nadano tytuł roboczy Gothic Sequel. Od maja 2001 do końca października tego samego roku powstawała więc gra, która miała kontynuować fabułę pierwszego Gothica. Jak wiadomo, ostatecznie nigdy nie ujrzała światła dziennego, została anulowana, a gracze dostali rok później Gothic 2. To, co teraz zobaczycie, to ostatnia grywalna wersja Gothic Sequel sprzed jego anulowania. Dodatkowe informacje zaczerpnięte zostały z dokumentów projektowych spisywanych przez ekipę w czasie prac nad grą. Nie jest ona dostępna publicznie, a więc uczciwie zaznaczę, że oglądając materiał dalej usłyszycie spoilery dotyczące fabuły anulowanej produkcji. Die Minenkolonie von Kurinis war ein riesiges Gefängnis, von einer magischen Barriere umgeben. Gothic Sequel rozpoczyna się intrem z bezimiennym bohaterem wspominającym wydarzenia z pierwszej części. Po pokonaniu śniącego i zniszczeniu bariery, świątynia zawaliła mu się na głowę, a on przeleżał pod skałami kilka miesięcy. Dopiero wtedy Xardas zdołał przeteleportować bohatera do swojej wieży, mieszczącej się na ziemiach orków w górniczej dolinie. Niestety nie zrobił tego z tęsknoty, a dlatego, że dzieją się złe rzeczy, a tylko bezimienny, doświadczony w walce z demonami, może im zaradzić. Pierwszy rozdział nosi tytuł Powrót. Wojska króla Robara II zaczęły przegrywać wojnę z orkami. Wróg posunął się coraz głębiej w ziemię ludzi, pozostawiając tylko kilka obszarów nietkniętych wojną. Jednym z nich jest właśnie dawna kolonia Karna, która stała się azylem dla wojennych uchodźców. Orkowa armia, choć nie jest nastawiona na podbicie tego terenu, swoimi obozowiskami odgrodziła obszar dawnej kolonii od świata zewnętrznego. Mimo że bariery już nie ma, ponownie nikt nie może opuścić doliny. W dawnym więzieniu zaczęły pojawiać się także demony. Różne, niegdyś niekoniecznie niebezpieczne potwory przeistaczają się w demoniczne istoty, znacznie trudniejsze do pokonania. Według Xardasa jest to tylko początek czegoś o wiele gorszego. Śniący, mimo tego, że został wygnany, stara się powrócić. W każdej chwili gdzieś w świecie może pojawić się ogromny portal do demonicznego wymiaru. Trzeba jakoś temu zaradzić. Xardas wie jednak, że bezimienny osłabł przez miesiące spędzone pod głazami. Wysyła go więc do starego obozu, w którym w międzyczasie władzę objął jego stary przyjaciel, Diego.
Bezimienny teleportuje się przed główne wejście do obozu i nieomal wpada na pierwszą nową postać, Amazonkę Thorem. Jest ona silną wojowniczką posługującą się kijem bojowym i zdecydowanie nie daje sobie w kaszę dmuchać. Co ciekawe, może nauczyć nas posługiwać się tą dziwaczną bronią, ale dopiero wtedy, gdy jej zaimponujemy, a możemy to zrobić jedynie pokonując ją na arenie. Po krótkiej rozmowie przychodzi pora, by wreszcie wejść do starego obozu. Pierwsze kroki za bramą ujawniają ogromne zmiany, jakie zaszły w kolonii podczas nieobecności bohatera. Stare mury zamku ucierpiały podczas upadku bariery, sypiąc się w niektórych miejscach. Ziemia się zatrzęsła, miejscami rozstąpiła, zmuszając mieszkańców do szybkiego załatania dziur w zewnętrznej ścianie obozu i dostosowania się do trudniejszych warunków. W niektórych miejscach dalej trwają prace nad zabezpieczaniem zgliszczy. W obozie sporo zmieniło się, jeśli chodzi o personalia. Większość osób jest zupełnie nowych, przybyli do doliny po upadku bariery i już nie zdołali jej opuścić, więc pogodzili się z losem. Nic zresztą dziwnego, sequel uznaje odwiedziny bezimiennego w starym obozie i wynikającą z nich rzeź za kanoniczne, a więc napływ nowych ludzi był nieunikniony. Pierwszy i jedyny ukończony przez ekipę rozdział gry składa się głównie z prostych misji mających zaznajomić graczy z nowym porządkiem. Po dotarciu do Diega, ten informuje bohatera o stanie rzeczy. Dawny stary obóz stał się azylem dla osób chcących bezpiecznie wyczekiwać rozwoju sytuacji w obliczu wojny. Nie ma tutaj mowy o panowaniu prawa pięści jak za czasów bariery. Wszyscy muszą trzymać się razem, by przetrwać. Została ustanowiona straż, która pilnuje porządku i dba o sprawiedliwość w obrębie obozowiska. Diego zdradza także bezimiennemu, że do Górniczej Doliny zawitał sam król Robar ze swoimi paladynami oraz magami ognia. Nie jest on jednak zainteresowany pomocą ludziom z obozu. Zajął górską fortecę i trzyma pozycję. Choć nikt nie zna dokładnego powodu jego przybycia do doliny, chodzą plotki, że szuka czegoś bardzo ważnego i że znalazł to właśnie w twierdzy. Jasnym jest, że aby powstrzymać napływ demonów do świata, bezimienny musi spróbować skontaktować się z królem i prosić go o pomoc. Najpierw jednak musi powrócić do dawnej formy. Wymagane jest posiadanie 5. poziomu doświadczenia, by Diego zgodził się wysłać bezimiennego do górskiej fortecy. Gracz musi więc rozejrzeć się po obozie, rozmawiać z ludźmi i zdobywać punkty doświadczenia. Niedaleko od Diega, w dawnej siedzibie magów ognia, znaleźć można kolejnego starego znajomego, Lestera. Upadek bariery był wielką magiczną eksplozją, której skutkiem ubocznym było chociażby zniszczenie wszystkich run magicznych. Dawny członek Bractwa Śniącego, studiując stare zapiski magów, stara się je odtworzyć. Nie tylko może nauczyć bohatera kręgów magii, ale także skonstruował urządzenie do wytwarzania run i jest skory podzielić się wiedzą na temat używania go. Oprócz tego w zamku spotkać można trenerów walki oraz dowiedzieć się, że Kowal zachorował i znajduje się w dystrykcie chorych. Pora wyruszyć do zewnętrznego kręgu. Spotykamy tutaj budowniczych, nadzorowanych przez twardego, ale uczciwego Bromora. Ich praca jest bardzo ważna, gdyż tylko odpowiednio zabezpieczona zewnętrzna ściana obozu uchroni ludzi wewnątrz przed atakiem orków. Niedaleko nich stacjonuje Kowal wytwarzający broń dla straży. Jest on w stanie za drobną przysługę nauczyć bohatera swojego rzemiosła. Dalej wpadniemy do wspomnianego już dystryktu chorych. Jest to odizolowany kawałek zewnętrznego kręgu, w którym przebywają jedynie chorzy, cierpiący na demoniczne opętanie i uzdrowiciele. Lekarze niestety nie są w stanie zrobić więcej niż podawać swoim pacjentom bagienne ziele, które zdaje się uciszać nieustające głosy w ich głowach. Bohater może jednak pomóc im, odnajdując w zapiskach magów ognia przepis na pewną miksturę. Uzdrowiciele to wykwintni alchemicy i są skorzy podzielić się z bohaterem swoją wiedzą. Następną dzielnicą obozu jest plac targowy. Spotkamy tutaj sklepikarza, któremu złodziej Huldrych ukradł srebro, łuczarza oraz fleczera, wytwarzających odpowiednio łuki i strzały, alchemika oraz płatnerza. Każdy zawód ma swoje własne, nowe animacje.
Dawna arena Starego Obozu w sequelu wreszcie spełnia swoją rolę w pełni. Mamy tutaj 5 nowych gladiatorów, w tym spotkaną już wcześniej Thorę, mistrzynię areny. Każdego z nich możemy wyzwać na pojedynek, który musi być jednak wcześniej zatwierdzony przez nadzorcę, człowieka zajmującego się zbieraniem wpisowego, wydawaniem nagród oraz prowadzeniem rankingu. To także on jest sędzią widowiska. Walki na arenie przestały być zwykłą bitką, jest tutaj podział na rundy, a przed każdą z nich obaj wojownicy muszą stanąć w wyznaczonym okręgu i zgłosić gotowość. Obowiązują też surowe zasady, których trzeba przestrzegać. Nie ma miejsca na oszustwo. Po całym obszarze zewnętrznego pierścienia kręcą się także żebracy pod przywództwem Jespera. Nie rzucają się w oczy, a więc są doskonałym źródłem informacji. Jeśli bohater jest dla nich miły, mogą wskazać mu potencjalnie dobre pomysły na zdobycie srebra i doświadczenia. Jak więc widać, sposobów na osiągnięcie 5. poziomu umiejętności jest mnóstwo, a talentów do wyuczenia się jeszcze więcej. Niezależnie od sposobu dotarcia do tego momentu i obranej ścieżki rozwoju, nadchodzi pora, by poinformować Diega o swojej gotowości. Jak się okazuje, szef Starego Obozu potrzebuje akurat pomocy. Prosi bezimiennego, by ten udał się do górskiej fortecy i odnalazł przebywającego w niej Miltena. Jest przekonany, że jego pomoc okaże się w przyszłości kluczowa. Rozpoczyna się rozdział 2. Wymarsz. Ponieważ, jak wiadomo, król odciął się od świata i nie jest skory nikogo wpuścić do swojej fortecy, Diego doradza bohaterowi, by ten porozmawiał o całej sprawie z Forą, która pracuje dla paladynów jako zwiadowczyni. Całe szczęście, Amazonka łatwo daje się namówić na pomysł zaprowadzenia bohatera do górskiej twierdzy. Po drodze w góry mamy okazję zobaczyć nieco świata, a także pokonać pierwsze ścierwojady oraz ich demoniczne odmiany. Te drugie są silniejsze, a z ich ciał można pozyskać żądła, które według dokumentów projektowych miałyby być używane do wytwarzania mikstur lub zbroi. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że król faktycznie odgrodził się od świata całą armią żołnierzy. Najbardziej zewnętrznych terenów bronią wojska poborowe, zbieranina osób na tyle dobrych w walce, że władca zgodził się, by byli pierwszym bastionem w starciu z ewentualną armią orków. Dopiero po ich ominięciu bohater spotkać może prawdziwych królewskich paladynów. Thora doprowadza nas pod samo wejście fortecy, gdzie spotykamy Miltena. Po poinformowaniu go o sytuacji i wyjaśnieniu, że chcemy poznać plan króla, nasz stary przyjaciel tłumaczy nam, że możliwość audiencji u władcy posiadają tylko ci, którzy dowiodą swojej lojalności. Tutaj mniej więcej kończy się grywalna część sequela. Widzimy tylko strzępki misji, które mielibyśmy wykonywać, by zaimponować magom ognia i paladynom. Tam, gdzie sama gra nie może dostarczyć nam informacji o fabule, pomocą służą dokumenty projektowe opisujące poszczególne rozdziały. Miejscami opisy są bardzo treściwe, w innych miejscach spisane są tylko luźne pomysły, które na pewno zostałyby rozwinięte później. Tak jednak prawdopodobnie mniej więcej wyglądałaby gra, gdyby została ukończona. Po przekonaniu 2 magów i 2 paladynów o swojej przydatności, bohater wreszcie zyskuje możliwość rozmowy z królem. Jak się okazuje, magowie dokonali przełomu i wiedzą, co muszą zrobić. Twierdzą, że by zamknąć na dobre bramy do demonicznego wymiaru i wygnać śniącego, powinni ustabilizować magiczną strukturę kolonii. Ma im do tego posłużyć 5 kamieni ogniskujących, które zostały wcześniej użyte do utworzenia magicznej bariery oraz ostatecznie nie były wykorzystane do detonacji kopca rudy w nowym obozie. To właśnie do tej osady bohater skieruje swoje kroki w rozdziale 3. Podróż. Tutaj dokumenty ekipy zamieniają się z tętniących szczegółami opisów w mieszankę pomysłów, pozwólcie więc, że i nasz opis stanie się nieco bardziej chaotyczny. Thora lub Milten prowadzą bezimiennego do dawnego nowego obozu. Trzęsienie ziemi podczas upadku bariery wyrządziło ogromne szkody w tej skoncentrowanej wokół jaskini osadzie. W czasie tuż po tym wydarzeniu część dawnych członków obozu zdołała uciec, a spora część reszty rzuciła się sobie do gardeł. Z dawnej gwardii ostało się niewiele osób, więc również tutaj można spotkać nowe twarze.
Wojownicy stworzyli ugrupowanie zwane Łowcami Demonów. Są oni gotowi stawić czoła nadchodzącemu zagrożeniu. Jeśli chodzi o starych znajomych, najwyższy mag wody Saturas dalej zajmuje swoje stanowisko, a Urszak, wygnany szaman orków z pierwszej części gry, z niewiadomych przyczyn przebywa w obozie. Być może to dzięki niemu całe obozowisko jest chronione przed gniewem orków mocą drugiego Ulumulu. Obozowiskiem dalej rządzi Lee. Jego nienawiść do króla ani trochę nie zmalała, a jego podwładni zdecydowanie ją popierają. Bohater musi więc poprosić Saturasa o kamienie ogniskujące, nie zdradzając przy tym nikomu, co planuje z nimi zrobić. Po wykonaniu misji wraca do Miltena w górskiej fortecy. Niestety, by przeprowadzić rytuał, magowie potrzebują 1000 bryłek magicznej rudy i to nie byle jakiej, bo potężniejszej, krwawej rudy, zwanej także mroczną rudą. Najlepszym miejscem na rozpoczęcie poszukiwań jest stary obóz, który dawniej kontrolował większość wydobycia tego kruszcu w kolonii. Niestety po rozmowie z Diegiem jasnym staje się, że po niegdysiejszym bogactwie nie ma ani śladu i bohater musi wymyślić jakiś inny sposób zdobycia takiej ilości rudy. Całe szczęście istnieje jeszcze jedna kopalnia, która nie ucierpiała w wyniku trzęsień ziemi. Znajduje się pod wieżą mgieł. Bezimienny nie może jednak zwyczajnie tam pójść i wykopać niezbędnej ilości kruszca, musi pozbyć się stacjonujących w tamtej okolicy orków, a następnie znaleźć wykwalifikowanych górników, którzy pomogliby mu z wydobyciem. Dokumenty projektowe wspominają tutaj o bezimiennym będącym nauczycielem dla postaci niezależnych oraz ich szefem. Ten fragment gry bardzo mocno skupia się na zarządzaniu zasobami ludzkimi. Niektórych trzeba przekonać do pomocy w klasyczny sposób, inni zgodzą się dołączyć do gromadki pracowników bohatera, gdy ten podzieli się z nimi wiedzą dotyczącą jakiejś umiejętności. Dodatkowo bohater musi dbać o zapasy, wyposażenie, a także bezpieczeństwo swoich ludzi. Pewna misja kieruje go do dawnego znajomego, Gorna, jednego z ważniejszych łowców demonów. Bezimienny musi przekonać przyjaciela do stworzenia ofensywnej grupy, mającej za zadanie pilnować, by demony w świecie nie rozprzestrzeniały się zbyt szybko. Słowem, jest to taki symulator przedsiębiorstwa. Tylko jeśli wszystko będzie działało jak w dobrze naoliwionej maszynie, będzie można liczyć na zysk, w tym przypadku liczony w bryłkach mrocznej rudy. Kiedy bohater wreszcie zbierze odpowiednią ilość kruszca i zaniesie go magom, ci wysyłają go po Xardasa, by doświadczony mag pomógł w rytuale. Jak się okazuje na miejscu, było to zwykłe oszustwo. Magowie chcieli w łatwy sposób pozbyć się bohatera i w tajemnicy rozpoczęli rytuał. Przedstawiać miała to cutscenka, w której Xardas i Bezimienny oglądają te wydarzenia w kryształowej kuli. Niestety magowie byli zbyt pewni siebie, wybrali złe miejsce na odprawienie rytuału, przypadkowo otwierając mały portal do wymiaru demonów. Zostają pochłonięci. Rozpoczyna się ostatni, 4. rozdział, decyzja. Jasnym jest, że trzeba powtórzyć rytuał, tym razem już w odpowiednim miejscu. Bohater musi udać się z powrotem do górskiej fortecy, odzyskać kamienie ogniskujące i rozpocząć poszukiwania odpowiedniej lokacji. Gdyby twórcy gry chcieli wydłużyć rozgrywkę, zostawili sobie tutaj furtkę. Być może trzeba by ponownie uzbierać odpowiednią liczbę bryłek mrocznej rudy. Pomalutku staje się jasnym, dlaczego orkowie zamiast najechać dolinę, poruszają się po niej dość ostrożnie. Przybyli oni do niej w tym samym celu, co magowie z królem. Wiedzą, że śniący to demon i znają starożytną przepowiednię twierdzącą, że jeśli nie znajdą odpowiedniego miejsca na czas, przebudzi się on ponownie, niszcząc cały świat. Oni więc również chcą powstrzymać demona, choć niestety magiczny wpływ potwora znacznie utrudnia im działanie. Jedyna nadzieja w bezimiennym bohaterze. Ostateczna odpowiedź na wszystkie pytania znajduje się w dawnym obozie na bagnie. Jest on niezamieszkany, za to pełen wrogów. Oprócz znacznie zwiększonej populacji bagiennych potworów są tam także ożywieńcy i szkielety. Bohater musi przebić się do orkowej świątyni, a gdy to zrobi, dołącza do niego Xardas i rytuał może się rozpocząć.
Bezimienny musi odpowiednio rozmieścić 5 kamieni ogniskujących, rozprawiając się przy tym z przemienionymi w wyznawców demona magami ognia. Sama końcówka historii jest zagadką. Według dokumentów bohater miał stanąć przed wyborem dotyczącym tego, czy wygnać śniącego, czy może go przywołać. Następnie miała rozegrać się ostateczna walka, po której w zależności od wyboru odgrywała się jedna z 2 sekwencji filmowych. Bez dokładnych danych na ten temat możemy jednak jedynie spekulować o tym, co naprawdę mogłoby się tam wydarzyć. Omówiliśmy trzon historii, ale to oczywiście tylko wątek główny. Na każdym kroku twórcy pozostawiali sobie miejsce na dorzucenie do gry większej liczby misji pobocznych. W finalnej grze na przykład samo dostanie się do Diega byłoby nie lada wyzwaniem, bo początkowo strażnicy nie chcieliby nas do niego dopuścić. Alex Brüggemann, jeden z liderów projektu, przy okazji sequela bardzo upierał się, by zwiększyć rolę kobiet w świecie Gotika. To on wymyślił silną i niezależną forę, ale zaproponował także, by koniecznie dodać do gry księżniczkę. Nie podobało się to z początku reszcie ekipy, ale ostatecznie nie mieli zbyt wiele do gadania. Choć nigdy nie powstały związane z nią misje, córka króla Robara przebywała w wieży w górskiej fortecy. Choć gra, o której dotychczas opowiadaliśmy, brzmi i wygląda całkiem atrakcyjnie, Gothic 2, który miał premierę w listopadzie 2002, nie ma z nią zbyt wiele wspólnego. Gothic Sequel został anulowany i zapomniany na lata. Decyzja ta została podyktowana kilkoma czynnikami. Pierwsza ekipa była mała, składała się z 11 osób. Ten fakt oraz to, że sequel był początkowo planowany jako dodatek do pierwszej części, zaowocował koniecznością wykorzystania starego, oklepanego już świata z Gotika jako bazy dla fabuły. Już samo to mocno ograniczało atrakcyjność gry, nawet w oczach pracujących nad nią scenarzystów. Ciężko było wymyślić cokolwiek nowego, wiedząc, że nie ma grupki projektantów poziomów i grafików 3D gotowych zrealizować każdy pomysł. Twórcy skupili się więc na rozwijaniu innych aspektów rozgrywki. Chcieli dodać więcej możliwości wytwarzania przedmiotów, opracowali system nastawienia NPC-ów do bohatera, który zmieniał kolor nazw postaci w zależności od ich mniemania o bezimiennym. Zmienili sterowanie na nowocześniejsze i zajęli się poprawieniem Waynetu, czyli siatki wykorzystywanej przez sztuczną inteligencję do odnajdywania ścieżki w świecie. Mało rąk do pracy, a naprawdę dużo do zrobienia. Fenomedia, ówczesna firma matka Piranha Bytes, w sierpniu 2001 roku weszła w kooperację z austriackim Jowood. Według umowy Jowood miał wydać na całym świecie 9 gier Fenomedii, a wśród nich wymieniony został m.in. sequel do pierwszego Gotika. Mniej więcej pod koniec września ekipa druga ostatecznie poddała się, jeśli chodzi o pracę nad konceptem shootera. Nie czuli się w tym klimacie dobrze, a perspektywa stworzenia Gotika 2 zdawała się do nich całkiem przemawiać. Rozpoczęły się prace. Początek października to koniec tak zwanego pierwszego etapu produkcji Gothic Sequel. Był już gotowy cały początek oraz stary obóz. Nie wiadomo, czy sequel był prezentowany przełożonym w Fenomedii albo partnerom z Jowood, ale jasnym jest to, że dopuszczono produkcję do etapu drugiego. Ten jednak potrwał dość krótko, bo tylko do końca miesiąca. Nie jest nam znany oficjalny powód anulowania dodatku. Ze wspomnień członków ekipy wiemy tylko, że pewnego dnia Stefan Nühl przyszedł do biura i oznajmił, że prace nad projektem nie będą kontynuowane. Kilka osób dołączyło w nadchodzących dniach do drugiej ekipy, a reszta odeszła ze studia, znajdując pracę w innych oddziałach Fenomedii. Możemy tylko podejrzewać, że widząc oba projekty, sequel z ciekawymi elementami i solidną fabułą dziejący się jednak w tym samym oklepanym świecie oraz początki ambitnego Gotika 2 w nowym świecie, znacznie rozbudowującego historię z pierwszej części, któraś z osób decyzyjnych, czy to w Fenomedia, czy to w Jowood, postanowiła postawić właśnie na ten drugi, świeższy pomysł. Nie trzeba znać się na grach, żeby wiedzieć, że gracze raczej wolą zobaczyć coś nowego, niż zwiedzać stare śmieci.
To był trudny czas dla całej firmy. Wiele osób, które pomogły wykreować pierwszego Gotika, opuściło Piranha Bytes, ale światem rządzi pieniądz, a czasem, żeby go zarobić, trzeba podjąć drastyczne decyzje. Ostatecznie, choć sequel nigdy nie ujrzał światła dziennego, część wymyślonych i zaimplementowanych na jego potrzeby zmian trafiła do projektu Gothic 2. Ulepszone sterowanie, tworzenie run, część postaci niezależnych oraz cała teczka pomysłów fanów zebranych w czerwcu na forach internetowych. Taka baza pozwoliła na stworzenie gry w raptem 11 miesięcy, a resztę tej historii znacie już z drugiej części Gothic w pigułce.